Najśmieszniejsze jest to, że to się może ciągle zmieniać, bo oni ciągle nam dokładają i dokładają najnowszych flankerów. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was dzisiaj na film o mainstreamie w sumie. Chciałam Was zaprosić i pogadać z Wami o flankerach, o tym, który flanker według mnie jest lepszy od podstawowej wersji. No i zapraszam. Będę gadała tutaj tylko o tych zapachach, gdzie faktycznie uważam, że flanker jest lepszy od podstawowej wersji. No a tam, gdzie uważam inaczej, to nawet nie wspomnę o tych zapachach oczywiście. To jest chyba jasne. Także co? Myślę, że możemy zaczynać. Przejdźmy może do pierwszego zapachu, bo kupiłam sobie za Waszym poleceniem dwa flankery Good Girl. Jeden to jest Very Good Girl, a drugi to jest Good Girl Ledger. Czy Ledger nawet to się czyta. Nie pamiętam, czy tam na końcówce drugiego jest ptaszek też chyba nie wiem. Dobra, nie będę się zastanawiać, leżę, niech będzie. Ja zawsze kochałam tę podstawową wersję. Uważam, że ona jest najpiękniejsza, ma świetne też parametry i że po co w sumie sięgać po te flankery, skoro ten jest taki piękny. Ja tak bardzo często mam. Postanowiłam jednak posłuchać Was w tego, co mi pisałyście w komentarzach. No i muszę powiedzieć, że jeden z tych flankerów faktycznie przebił podstawową wersję. I teraz nie jest to Very Good Girl. Może najpierw powiem tak. Zdecydowanie ładniejszym od podstawowej wersji jest ta wersja Ledger. I teraz dlaczego dla mnie ta jest ładniejsza? Nie dlatego, że jest ładniejsza od Very Good Girl, ponieważ dla mnie po prostu to są dwa różne zapachy. To jest flanker, który jest dosłownie jak wersja podstawowa, tylko dużo szlachetniejszy. Dla mnie ten jest bardziej wyrafinowany, bardziej wykwintny. Te nuty tu i ten wydźwięk zapachu jest też bardziej, mam wrażenie, przestrzenny. On inaczej troszeczkę projektuje, inaczej się trochę zachowuje. Nie jest tak bardzo laktonowy, jak jest podstawowa wersja. Nie jest też, mam wrażenie, aż tak słodki jak podstawowa wersja. On ma jakby dokładnie taką budowę jak podstawowa wersja, tylko to wszystko jest bardziej przestrzenne, mniej takie odurzające i to mi się podoba bardzo. To jest w ogóle zapach, który mogłabym spokojnie codziennie nosić. Świetnie się go nosi. A natomiast Very Good Girl to jest po prostu malina, która jest cudowna i strasznie soczysta, tak piekielnie soczysta, bardzo projektujący zapach mocny, ale według mnie to nie jest podstawowa wersja. Ten jednak jest bardziej podobny, no i dlatego postanowiłam o tym powiedzieć. Zdecydowanie lepszy od podstawowej. Jeżeli chodzi natomiast o My Way'a, zawsze My Way podstawowy był dla mnie czymś przepięknym. Później poznawałam wszystkie tak naprawdę, począwszy od pierwszego, jaki w ogóle powstał My Way, czyli wersji Intense, po wszystkie następne, Yang Liang, Nectar, teraz Nude, chyba dobrze mówię, nie, Sunny Vanilla. Wszystkie poznawałam, bardzo chciałam, natomiast ten kradnie serce i to definitywnie, a chodzi właśnie o My Way Nectar. Ja mam w miniaturce, no ale to jest po prostu nektar. On jest bardzo... w tym flankerze jest świetnie ujęta podstawowa wersja, tylko bardziej właśnie taka soczysta, jeszcze mocniej owocowa, mniej taka gorzkawa, bardziej radosna, bym powiedziała. Świetnie się nosi ten flanker i dla mnie, jeżeli miałabym powiedzieć,
To jest najlepszy z tej linii właśnie My Way. Gdybym natomiast miała wybrać Pradę Paradox, no to tutaj poszłabym po ostatni flanker, jaki wyszedł w tamtym roku, i to jest właśnie Radical Essence. Mi najbardziej przypadł do gustu, ponieważ to jest flanker drzewny, bardzo, bardzo mocno drzewny. Najpiękniejsza według mnie wersja Paradox dla tych, którzy lubią esencję, bo on się właśnie prawidłowo nazywa. To jest esencja. On jest dużo mocniejszy. To jest dla tych, którzy lubią bardzo moc zapachów, dla których jeszcze podstawowa wersja była zbyt słaba, zbyt słodka, zbyt taka jak wszystko. Według mnie ten przeistacza ten zapach, jest dużo ciekawszy, fajniejszy, esencjonalny bardziej. Ta drzewność jest tu po prostu czymś, co ten zapach czyni czymś lepszym, przynajmniej według mnie. Jeżeli chodzi natomiast o Twilly Hermesa, to tutaj możecie się spodziewać, że podstawowa wersja już to nie jest to, co było. Natomiast Tutti Twilly jest przepiękny. To jest zapach bardzo owocowo-świeży. To jest totalnie coś innego oczywiście niż My Way, czy L'Imperatrice, czy każdy inny zapach, który na owocach siedzi. To jest taka jakby, to są takie słoneczne owoce z ich skórkami, czyli nie obrane, nie ich sok, tylko dosłownie owoc, który jeszcze wręcz nawet siedzi na drzewie i pachnie całym sobą. Moim zdaniem najbardziej udana kompozycja, jeżeli chodzi o linię Twilly Hermesa. No i znowu kocham, ubóstwiam Trésor La Nuit. La Nuit, Trésor. Ubóstwiam tę linię. I tu powstało już dużo flankerów. Podobnie jak z My Way poznałam wszystkie. I muszę przyznać, że byłam ogromną fanką właśnie tej podstawowej wersji EDP, ale odkąd w tym roku pojawiła się wersja Rouge Drama, mimo że nie jestem drama queen, to ten zapach ubóstwiam. Dlaczego? Bo ja ubóstwiam w La Nuit Trésor podstawowym tę czekoladowość i gourmandowość i pralinowość, ale właśnie zawsze chciałam, żeby było jakaś taka fajna nuta kobieca. I jakby tutaj to jest. Ja nie mówię, że La Nuit Trésor podstawowe EDP nie jest kobiece, bo to jest bardzo zapach kobiecy. Ale tu jest właśnie taka różaność, taka wiśniowość, takie coś czerwonego, co wiecie, jak wąchacie, że to jest właśnie czerwone. Dla mnie zapach jest turbo piękny. Ja uwielbiam tę linię i moim faworytem jest zdecydowanie flanker z tego roku La Nuit Trésor Rouge Drama. Tutaj miałam dylemat. Nie będę Was oszukiwać. Ogromny. Wahałam się, ale zdecydowałam, że mimo, że uważam, że ten zapach jednak jest kompletnie czymś innym niż podstawowa wersja, to tak bardzo mi się spodobał, że chcę Wam o nim powiedzieć. Chodzi o Valentino Donna Born in Roma. Najnowszy flanker. Purple Melancholia. Słuchajcie. Ja uważam, że on odbiega bardzo od podstawowej wersji. Wręcz bym pokusiła się, że to jest totalnie inny zapach. Ale jeżeli poznacie ten zapach, jak go powąchacie i mimo, że uwielbiacie tę waniliowość i taką kobiecość w ogóle linii Donna Born in Roma, to moim zdaniem ten zapach Was kupi. To jest po prostu zapach szczęścia. Ja nie wiem, jak to opisać, ale ta śliwka z tym osmantusem robi
taką cudowną aurę, że chce się go wąchać i wąchać. I uwierzcie mi, że ja uwielbiam całą tę linię. Uwielbiam naprawdę zapachy z tej linii. Uważam, że są świetnie zrobione, dają genialne parametry. To ten jest po prostu czymś innym, nowym. Mimo że to jest słodkie, owocowe, figlarne, flirciarskie, można by nawet powiedzieć, to jednak nie kojarzy mi się z niczym w mainstreamie i to jest ogromny jego plus. Linię Givenchy Irresistible ubóstwiam. Nie każdy się z nią może polubić, dlatego że właśnie ona jest laktonowa, a ja podobnie nie przepadam za laktonowością, ale to jak te kwiaty laktonowo, bo to kwiaty są tu podane laktonowo, to nie jest mleczność wynikająca z dodanego mleka, tylko jakby mleczność płatków, mleczność kwiatów. I to czuć. Zapach jest jak najbardziej kwiatowy, ale ten flanker jest wybitnie kobiecy i przepiękny. I moim zdaniem kładzie na łopatki tą podstawową wersję. Niestety parametrowo nie sięga do tej podstawowej wersji, ale mimo wszystko ja uwielbiam. Irresistible Very Floral. No po prostu to jest piękne. Tu jest mniej laktonowości, tu jest więcej kwiatów w kwiecie. To jest taki frywolny kwiat, lekki, nieprzytłaczający. To nie jest zapach tuberozowy czy jaśminowy. To są lekkie kwiaty, już właśnie bez tej miękkości laktonowej. Bardziej taki świeży zapach, przepiękny. Ja ostatnio takie ubóstwiam, dlatego ten właśnie flanker uważam z tej linii za najlepszy. Pora na legendę. Myślę, że nikogo tu nie zaskoczę. Podstawowy bowiem Shalimar dla mnie osobiście na dziś nie może się równać z Shalimarem z tamtego roku L'Essence. Po prostu to jest w końcu to, na co myślę, że wiele maniaków perfumowych czekało. Niektórzy twierdzą, że Guerlain ma jedyną w swoim rodzaju wanilię. I wiecie co? Podpisuję się pod tym obiema rękami. Rękami, bo zaraz będziecie mnie poprawiać. Podpisuję się pod tym obiema stopami, ponieważ to jest naprawdę wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju wanilia, która robi tak niesamowite tło zapachom, ale też ich nie przytłacza, dodaje odrobinę pudrowości. Tu jest wszystko tak idealnie połączone i tak pięknie zbudowane, że gdybym miała Wam powiedzieć, czy kupię podstawowego Shalimara, czy któryś z flankerów, to jednak wygrywa ten flanker nad wszystkim. Wróćmy na chwilę jeszcze do marki Hermes, bo stworzyła już, można powiedzieć, linię Bareni. I dla mnie, jak już dobrze wiecie, zdecydowanie lepszy jest flanker od wersji podstawowej. Wersja podstawowa jest bardzo subtelna i delikatna, a ja aż tak subtelna i delikatna nie jestem, chociaż bywam, nie powiem, że nie, ale jednak jak ktoś mi daje więcej, to wybiorę te więcej. Zresztą widać to też troszkę już po tym, co Wam dzisiaj pokazałam. Ja wybieram Barenię Intense, a co przygotuje nam Hermes dalej? Nie wiem, może to się zmieni. Ta linia jest świetnie znana wszystkim. Myślę, że nie trzeba przedstawiać. Lancôme Idole. Pokazuję Wam nie ten flanker, który wybieram. I ja po prostu go sobie tu postawiłam tylko dlatego, że chciałam pamiętać, żeby Wam o tej linii powiedzieć. Mi została już tylko wersja Intense i mimo, że bardzo ją lubię, naprawdę uważam, że jest to świetnie skrojona róża w postaci takiej troszkę mydełkowej, ale nadal nie odurzającej, nie przeszkadzającej. Naprawdę wręcz bym powiedziała zapach letni. To Idole Nectar to jest magia. Najlepszy zapach moim zdaniem z tej linii.
Gdybym miała wybrać i kupić Idol podstawowy czy Idol Nektar, to oczywiście pójdę w Nektar. Dlaczego? Bo tamta nuta popcornowa robi coś niebywałego z tym zapachem, wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju. Rzadko się zdarza, żeby tak silnie czuć popcorn w zapachu. Zdecydowanie Idol Nektar to jest to. O tej marce bardzo mało się mówi, wiecie? Zauważyłam, że niewiele osób, niewiele kobiet jest też gotowych na te linie i te zapachy, a mi się one będą chyba zawsze jednak dobrze kojarzyły. Natomiast nigdy nie wybiorę podstawowej wersji. Kenzo Flower. Jak poznałam wersję L'Absolu, to inna wersja nie jest mi potrzebna. Uważam, dla mnie osobiście, że jest to najlepszy flanker, lepszy od wersji podstawowej. Ja po prostu, on na mnie pięknie leży. Zimą jest orzechowy, jest też intensywny, ale nie jest vintage, nie jest przestarzały, nie pachnie na mnie, po prostu pachnie na mnie kwiatowo, z klasą, a ja ostatnio takie zapachy bardzo lubię. Dlatego Kenzo Flower, ale wybieram wersję L'Absolu zdecydowanie. Tej marki też nikomu nie trzeba przedstawiać, a to ze sprawą Kurt Giana, który rozsławił, będąc nosem tej marki, rozsławił ją po niebiosa. Jak zaczynałam swoją przygodę z perfumami, to uważałam, że ta marka jest nikomu nieznana, że to jest takie moje odkrycie. Nic bardziej mylnego. Zaczęłam oglądać innych, zaczęłam przede wszystkim mieć koleżanki i siostry perfumowe, które kolekcjonują wręcz zapachy tej marki. Udało mi się poznać wiele zapachów tej marki właśnie dzięki moim koleżankom i udało mi się też poznać linię Girl of Now trochę szerzej niż do tej pory znałam. I flanker, który ja posiadam, czyli Girl of Now Forever, uważam za the best of the best. On jest najbardziej jakiś, najbardziej mocarny, silny. To jest flanker, który ma coś do powiedzenia. Każda inna wersja, nawet ta podstawowa, jeżeli poznacie już Forever, to wiecie, że to są leciutkie zapachy. Przy tej wersji tamte to są leciutkie zapachy. To jest słodkie, mocne, niesamowicie piękne i mimo, że mój mąż nie pozwala mi za bardzo ich używać, kiedy jadę z nim gdzieś samochodem, bo w samochodzie robi się aura Elisab Girl of Now Forever i nic nie jest w stanie jej przytłoczyć, to ja bardzo lubię używać tego zapachu. Uważam, że on jest i na lato, i na wiosnę, i na jesień, i na zimę. I nie każdy się ze mną zgodzi, ale naprawdę on mi przepięknie pachnie każdą porą roku. Najlepszy. Czas wrócić jeszcze do marki Givenchy, bo jak wszyscy wiemy, linia L'Interdit jest nie mniej znana od Irresistible, a można powiedzieć, że nawet bardziej znana. Biorąc pod uwagę, że ostatnimi czasy podstawowa wersja wybrzmiała już mi bardzo landrynkowo, no to jednak stwierdzam po użyciu mojej wersji Rouge, że jest dużo lepsza. I teraz tak, nie poznałam wszystkich wersji. Poznałam Rouge Ultime i nie poznałam wersji L'Interdit Intense, którą bardzo mi żeście polecali. Myślę, że wszystko przede mną, ale na ten dzień i na to, co poznałam, stwierdzam, że wolę tego flankera od podstawowej wersji. Do podstawowej wersji już nie wrócę, ale gdyby mi się skończył Rouge, to myślę, że mogłabym zatęsknić. I znowu, po prostu tu jest intensywnie i gęsto, a ja uwielbiam, jak jest intensywnie i gęsto i nie jest landrynkowo, co jest ogromnym plusem. I ostatni to będzie Arab. Ponieważ poznałam wszystkie zapachy linii Lattafa Camera, to śpieszę, chociaż czekajcie, czy nie wyszedł jeszcze jeden teraz jakoś? Może, już nie pamiętam.
W każdym razie uważam, że flanker Dukan, bo kakwa kompletnie mi się nie spodobała. Podstawową wersję mam i bardzo lubię, ale nie umywa się do Dukan. To jest po prostu wersja najlepsza z możliwych. I to za sprawą korzenności, goździków, ciepłoty, całego wydźwięku zapachu. Po prostu ten zapach jest świetnie dopracowany, jeżeli chodzi o taki otulacz zimowy. Dużo lepszy niż podstawowa wersja, moim zdaniem. Podzielcie się swoimi oczywiście ukochanymi flankerami, bądź być może nadal kochacie oryginał z danej serii zapachowej, czy z danej linii perfumowej danej marki. Tych linii jest mnóstwo, bo jak wiemy, mainstream uwielbia w ten sposób nam sprzedawać zapachy. Jest to jedna z prostszych marketingowo do ogarnięcia rzeczy, także nie dziwmy się, że w ten sposób nas traktują. Ale uważam, że naprawdę niektóre flankery przybijają podstawową wersję. Nie wszystkie, bo na przykład dla mnie D1 podstawowa wersja jest najładniejsza. Q, które kocham, podstawowa wersja jest najładniejsza. Wszystkie reszta wzmocnione są już jakieś takie dziwne. Także to nie jest tak, że z każdej linii jestem w stanie Wam wyodrębnić flanker, który podoba mi się bardziej. Ale jeżeli chodzi o te, no to zdecydowanie. A najśmieszniejsze jest to, że to się może ciągle zmieniać, bo oni ciągle nam dokładają i dokładają najnowszych flankerów. Jestem ciekawa, panowie, którzy mnie oglądacie, czy Wy macie jakieś flankery, które uważacie za dużo lepsze od podstawowej wersji? Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Buzieczki, pa, pa!